No i witam serdecznie wszystkich Państwa, oczywiście już Łódź. Przez pewien okres nie nadawałem, a powodem powiedzmy, że zmęczenie materiału, co nie jest zupełną prawdą, zupełnie co innego. Ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dzisiaj 22 październik 2024 rok. No i nasz kosmogram, o, tak wygląda. Tutaj, nie wiem czy widać, czy nie widać. Nie chcę się pokazać. O, tutaj macie. Straszny wiatr. Jak będzie możliwość, to pokażę. Ostatni czas naszego szalonego skorpiona. No i dobrze, że on zaczyna panować. Właściwie w nocy, to co pamiętam, a to ostatnie chwile naszej drogiej wagi. Zawsze te ostatnie chwile każdego znaku i zawsze kiedy są, a w dodatku tutaj mamy do czynienia z panną i wówczas, no cóż, ale panna dokazuje, a naprzeciwko ryby i też te wszystkie sytuacje, ale nie martwcie się, nie za bardzo wchodzimy w skorpiona, bo tego solarnego oczywiście, że tak, ale ten lunarny jeszcze przed nami i dosyć długo, także pokażę jeszcze co potrafię, a waga w tym momencie będzie wykazywać i dokazywać. No i bardzo dobrze, bo zobaczcie co się dzieje na świecie, zobaczcie co się dzieje w przestrzeni, zobaczcie co się między innymi świetnie, bo pokazałem uczniom moim schemat nowiu i pełni, oczywiście wagi. Na czym to polega, a ponieważ to są ludzie, którzy dużo wiedzą i dużo więcej wiedzą jak inni, powiedzmy, że w ten sposób i mogli podziałać w bardzo specyficzny sposób. To znaczy, że mogli zweryfikować swoje dotychczasowe wiadomości z tym wszystkim, co jest w tej przestrzeni przede wszystkim, która nas obowiązuje. A ta przestrzeń, no co to ukrywać, jest bardzo interesująca, bardzo, nazwijmy to śmieszna, bo zresztą chyba oglądacie, co nasi przedstawiciele robią. Raz tak, w zależności od sytuacji, jaka jest wygodna. A wygodnictwo należy do wagi oczywiście, a pan, który nas reprezentuje, właśnie obaj panowie są spod znaku byka. No i ten, który jest, który troszeczkę, a tutaj jest budowa budynku. Zresztą w wyjątkowo dobrym miejscu, jeżeli chodzi o ruch kilińskiego marszałka Piłsudskiego. Także tutaj fantastyczne miejsce. Nie chciałbym tu mieszkać oczywiście, ale jakąś taką biuro czy coś takiego to tutaj jest obłęd. Ale to będą się pchać ludzie, dlatego że z jednej strony jest przystanek i z drugiej strony jest przystanek. To jest bardzo ważne. Zastanawiam się, nie, pójdziemy sobie do parku. Jeszcze mamy kawałek do tego parku. I teraz wracając, no, ten szum jest przerażający. Nie wiem, czy coś będzie w ogóle słychać, ale miejmy nadzieję, że tak. Wszystko zamienia się w hałas. Ale za chwilę wejdę do parku i będzie troszeczkę, no musicie przetrzymać ten czas. Z kolei
spacerek do Warszawy, no, był bardzo interesujący. Ja wczoraj puściłem, dlatego że bardziej mnie zależało na pewnym podejściu, bo oczywiście, że można by od razu zrobić, ale zmiana punktu widzenia w astrologii jest, jeżeli się ma wykład, to wtedy można to powiedzieć, że słuchajcie, to jest tak, a to jest tak, a to jest tak. Co jest w ogóle niewyobrażalne dla niektórych i na przykład ci, którzy przychodzą na wykład, dostają tak zwanej kociej mordki, głupieją i w związku z tym rozpoczyna się wyścig myśli. Jeżeli jest wyścig myśli, wtedy nic się nie zapamiętuje z wykładu. Zupełnie nie. Jakikolwiek. I to mnie nauczyło, że no, moi uczniowie są, jak słucham, co tu piszczy, ale nie wiem. Moi uczniowie są przyzwyczajeni do kilkugodzinnej pracy. Zresztą widzieliście, że ja przyjechałem do Warszawy, to była 12 coś, a wyjeżdżałem i już była właśnie noc. Nie robiłem w międzyczasie, kiedy szedłem, bo bym zrobił, ale szedłem z moim uczniem. Oho, ktoś mnie woła, ale trudno, nie. I w związku z tym musiałem odczekać te parę minut, dlatego żeby już przestać prowadzić tą konwersację. A była dosyć ważna, bo żeśmy się umówili na poniedziałek rano, że będziemy. Ja dzisiaj z kolei znowuż bardzo mało czasu mam, bo no, co tu ukrywać, zbliżają się święta, wszystkich świętych, a jest to również bardzo interesujący dzień. Zwróćcie uwagę na ten dzień, bo to bardzo istotny dzień następny, który jest tak zwanym, nie wiem, czy to będzie słychać, bo ja już tak dosyć wyraźnie tutaj staram się mówić. Widzę, że tutaj kreska oczywiście, ale ten szum może przykryć kompletnie wszystko. A ja nie chcę podłączać odszumiacza, bo nie za bardzo mnie to interesuje i intryguje. I tak to wygląda właśnie. Teraz schodzimy już w park. No jesteśmy już prawie w parku. Zaraz zboczymy w jakiś ten, to oddalę troszeczkę kamery, będę mógł... Szkoda, że mikrofonu bliżej nie założyłem, ale już trudno. Chyba mnie słychać troszeczkę lepiej. Ja już... O, teraz zrobimy coś takiego. Aj, tutaj się odkręca. O, już jest. Dobrze, i teraz rozkręcimy na pewną odległość i będzie dużo lepiej. No, jesteśmy. No i witam. Gdzie ja mam ten kosmogram? Gdzie ja go tam mam wygnieciony jak? Nie powinno się zagniatać kosmogram, ale ja staram się nie pognieść. O, i tak właśnie on wygląda. Przyjrzyjcie się. Słońce już jest na samym końcu wagi. No i dobrze. Skończyło się. Zrobimy następny znak. Czyli, ale pamiętajcie o tym, że bo ja już tam mówiłem, ale nie wiem, czy mnie słychać, czy też nie, że waga się jeszcze nie kończy. Wagę jeszcze mam. Właśnie Wszystkich Świętych będzie takim wyznacznikiem i też zobaczcie, jaki zbieg okoliczności. Następny dzień to zaduszki, które są bardzo istotne i bardzo ważne. I to wszystko daje w pewnym sensie pewien obraz, zarówno jak i nazwijmy to psychiczno-fizyczny.
To też będzie dosyć ciekawe, zobaczymy jak. W tej chwili jesteśmy w tej zamykającej części działań negocjacyjnych i zwróćcie uwagę, jak rozgrywa się w sferze tej politycznej. To jest najważniejsze. I tutaj właśnie mówiłem o tych dwóch bykach, którzy nami rządzą. No i ten troszeczkę niżej siedzący byk dostaje niezłe manto przez Plutona właśnie, którego pokazałem. Dlaczego? Dlatego, że ma słońce na naszym słońcu ojczyzny. Ja tego nie chciałem mówić, dlatego że słuchajcie, wszystko można powiedzieć, ale w odpowiednim czasie. To nie jest dla wszystkich wiedza, to jest dla tych, którzy mają chęć poznania jej. To nie ma tak, że ja nie zmuszam nikogo do oglądania codziennego, ale jednak warto czasami, dlatego że przemycam jakieś techniki albo jakieś technologie astrologiczne tylko po to, tutaj patrzę na ziemię, co mnie czeka, jaki dołek, żebym czasami nie zrobił jakiegoś fikołka, bo tego bym już w ogóle nie zdzierżył, ale życie jest tylko życiem i wszystko się dzieje. Mirabelki już opadły, o to są mirabelki tutaj za mną. Jesień kolorowa. I to wszystko, co się dzieje, jest takie troszeczkę dziwne. Troszeczkę jakby poza nami, poza tym światem realnym. Realny świat jest bardzo istotnym światem, dlatego że rzeczywistość jest taka, a nie inna i musimy w pewnym sensie bardzo powoli przystępować. Oj, mamy tutaj zwycięzców maratonu, oczywiście kolarskiego, pewnie do pracy dziewczyny jadą. I to staje się takim troszeczkę, nazwijmy, świadomym podejściem do pewnych zjawisk. Bo jeżeli teraz przyglądacie się temu wszystkiemu, co jest, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby nabrać, nazwijmy to, ogłady astrologicznej, która jest dosyć trudna, wbrew pozorom. Ja pamiętam, kiedy chodziliśmy na zajęcia i przychodzili niektórzy z zewnątrz, albo tacy, co to chcieli szybko wiedzieć i stać się astrologami oczywiście. I były te zajęcia niektóre zupełnie nieciekawe. Kiedy była ta polityka, to w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś był nastawiony na jakieś inne działania, w dodatku my pracujemy cały czas, jeżeli już tak podchodzimy poważnie, to tak jak widzicie, no to nie jest zbyt ładne tutaj te działania wszystkie wojskowe, te wszystkie działania tego typu. To nie wygląda zbyt ładnie. I jak właśnie tak mało, powiedzmy, że widzieliście policja i coraz bardziej ubrana, jakby tutaj mieli zamachowców szukać. Bardzo nie lubię tego. Nie podoba mi się takie umundurowanie z pałkami, nie z pałkami, bo to nie świadczy o niczym. To świadczy o słabości, powiedzmy, że tego państwa i organizacji. W rzeczywistości policjant powinien iść w samym mundurku i też chyba zna Krav Magę, a jak nie zna, no to dziwne, że nie zna. To znaczy, że ich wzięli z ulicy albo z łapanki. No, w dzisiejszych czasach znaleźć dobrą pracę ciężko, a w tej organizacji bardzo łatwo, przynajmniej za marne pieniądze. No i to jest właśnie ten wstyd, bo według mnie ta organizacja nie spełniła pewnych warunków co do wyjaśnienia, jak zginął ksiądz właśnie, o którym mówiliśmy wcześniej, była rocznica i Przemka i tam jeszcze innych osób, które
A dzisiaj jeszcze w dodatku ta organizacja też wpycha, ale ktoś powie, ale to nie ta organizacja, to zupełnie inne względy. No nie za bardzo. Odmowa rozkazu albo rzucenie pracy zawsze istnieje. Zawsze istnieje. Nikt nie będzie mówił, że nie. Więc jak dojdziemy do tej astrologii takiej dosyć poważniejszej, to zobaczycie, w offsetce oczywiście, zobaczycie jak się odmawia rozkazowi i co się dzieje, kiedy się na przykład chociażby Goering jak wykołował to, wymyślił sobie, że jednak, no i nie tylko Goering w całym tym, no a tutaj właściwie wpływ tych naleciałości jednak jest bardzo, bo biorą z tego przykład doskonały. Po prostu to jest niewiarygodne, że w tej chwili chyli się to właściwie ku temu 39, co bardzo staram się pokazać i nie pokazać, bo łatwo jest pokazać, tylko jeszcze mechanizm. Wiem o tym, że jestem publiczny i każdy to ogląda, więc muszę pokazać też te mocne strony tego wszystkiego, co Polska jest wyjątkowym krajem, no co tu ukrywać. Widzicie to dokładnie i to jest ten moment, który jest niewytłumaczalny, bo gdyby był wytłumaczalny, to by było wszystko ok, ale jest niewytłumaczalny. Słuchajcie, nie ma tłumaczenia na to, że jesteśmy narodem wybranym, że mamy przewodniczyć, że mamy i to widać. I tutaj, czy bierzemy Mickiewicza, czy Słowackiego, czy obojętnie kogo, tylko tych ludzi, którzy czują naród, to oni pokazują nam tą drogę. To jak będziecie na Jasnej Górze, wejdźcie na góry, zobaczcie pasję według pana profesora Opałki. Co ja mówię, nie Opałki. No. Dudy Gracza. I zobaczcie jak to wyglądało. I zobaczcie daty. Zobaczcie jak wygląda moment, kiedy naprawdę ludzie sztuki mają wrażliwość, która przekracza barierę czasu. To jest to, powiedzmy, że jasnowidzenie. To nie jest jasnowidzenie, to jest po prostu wrażliwość i ocena faktów. Jeżeli te osoby, które chcą przystąpić do królewskiej wiedzy, te wrażliwe, to jest bardzo dobre, dlatego że łatwiej im, tym osobom oczywiście, wytłumaczyć pewne odczucia i zjawiska, jakie się znajdują w nich. To jest niesamowite wrażenie, kiedy możecie wprowadzić siebie w ten rezonans równy jasnowidzeniu, powiedzmy. Kiedy w astrologii to świetnie widać. Jeżeli tylko nauczycie się pracować z kosmogramem i z czasem, gdzie czas to przede wszystkim, no co to ukrywać, w tej chwili Wikipedia dla widzów, ale w rzeczywistości to tablice historyczne, które ułatwiają dużo bardzo, ułatwiają zrozumienie tematu. Ja teraz czekam na tą książkę o astrogenetyce. Okazało się, że ta astrogenetyka to coś wolno idzie. Myślałem, że ją dostanę tak według zapowiedzi, no jednak nie. Ponoć ona już jest, ale mnie się nie śpieszy, przecież to nic się nie stanie. Czy ją dostanę teraz, czy jutro, czy pojutrze. Najważniejsze jest to, żeby zobaczyć co, ale dzisiaj przeczytała dziewczyna na głos właśnie ten tytuł cały. I tam raczej chodzi o psychikę i o wszystkie uzależnienia psychiczne, więc to raczej bardziej dla dziedziny psychiatrii by tutaj było niż genetyka, skąd mamy swoją osobowość i jak wyglądamy na naszej
naszej świadomości, bo to jest ważniejsze według mnie, a nie te wszystkie błędy, po kim mamy, nosimy. To nie jest sposób, bo to jest bardzo ważne, czy taka historia, czy też w jaki sposób możemy się chronić. To jest ważniejsze i skąd one są, a rozgryzanie, czy mamy na przykład lęk, odziedziczyliśmy po ojcu, czy po linii matki, to w dzisiejszych czasach, akurat większość Was jest już wnukami tych osób, które przeżyły wojnę, jedną i drugą. I tamte czasy były przerażające, kiedy rozmawiamy o tym, kiedy jesteśmy w Warszawie, kiedy cały czas na tych wykładach rozmawiamy właśnie. To jest clou tego programu, ponieważ teraz te czasy, w których ja dorastałem, rozdzieliły całe rodziny, chociaż jeszcze rodziny w miarę się liczyła rodzina na tym zapleczu, że to jest bardzo ważna rzecz, do kogo się należy, ale dzisiaj te rodziny integrują się i tworzą jakby nowe klany, co jest w rzeczywistości dla młodzieży niezupełnie do przyswojenia, ale przez to też tworzą się grupy społeczne, które łączą się na przykład chociażby ideologią, gdzie macie dokładnie tutaj na przykład chociażby wywiady z panem Bosakiem, który jest młodym człowiekiem o bardzo twardych, zbudowany na bardzo twardych zasadach i cała ta organizacja, do której on należy, mimo że ma różne korzenie i sam stwierdza, że jest bardzo liberalny, bo jest, ale jest jednocześnie bardzo stanowczy w swoich wypowiedziach i odpowiedziach, co mnie bardzo cieszy, że wreszcie i nareszcie jest jakiś nurt społeczny, który jednak doprowadził jego do bardzo wysokiego stołka, bo w gruncie rzeczy wicemarszałka naszego Sejmu, a to jednak jest prestiż ogromny. Mało tego, że do tego, to przecież ja z Tadeuszem rok temu, czy 2 lata temu, już nawet nie pamiętam, możecie to odnaleźć, tutaj dyskusję z Tadeuszem i żeśmy tam wybrałem jego jako człowieka, który reprezentować powinien nas na zewnątrz, czyli jako negocjatora, jako od spraw zagranicznych, bo tutaj jest bardzo ważne to wyczucie i ten pewien styl działania, a tutaj nagle okazuje się, że został wywyższony na troszeczkę inne stanowisko, ale również ważne i zachowanie pana tutaj Bosaka mnie się bardzo podoba, a trzymam się tego nazwiska, ponieważ to było jedyne nazwisko, które padło tak w miarę dokładnie, żeśmy nawet, ja nie pamiętam, jakie żeśmy jeszcze nazwiska wymieniali, jak to wyglądało na arenie Polski, a ta arena jednak zostaje w odpowiedni sposób zasadzona. Powiedzmy, jesteśmy w parku, możemy tutaj zasadzić czy obsadzić stanowiskami, chociaż do tej pory to się sadziło i nie wyrywało, a tutaj trzeba
jednak, ale czasami niektóre stanowiska więdły. Dzisiaj właśnie więcej jest więdniętych osób, bo więdną uszy aż od ich wypowiedzi. Przede wszystkim panie, które reprezentują, począwszy od tych posłanek, skończywszy na... Nawet nie wiem, jak to wypowiedzieć, bo to są stołki ministerialne, ale ministrowe to nawet nie są, bo to ministrowa to jest żona. Tutaj a to są posłanki, nawet niektóre nawet nie mają tego stanowiska, niosą te wartości. I tutaj mamy, to nie jest problem. To jest po prostu, zwyczajnie mówiąc, no, obrażanie każdego z nas z każdego punktu widzenia, bo nawet jeżeli jesteśmy poza tymi ramami, to w tych ramach się zupełnie to zjawisko nie mieści, dlatego że to jest zjawisko, robi się w założeniu nie tyle brutalne, co stanowisko zostaje zmieszane jakby i niewstrząśnięte. Wiecie, co to znaczy? To ktoś tak lubił taki, pamiętacie, kto tak z oliwką, ale jest jedna zasada, że co innego, kiedy konsumujemy, a co innego, jak reprezentujemy. A tutaj to są reprezentanci nasi, a nie konsumpcja ośmiorniczek, czegokolwiek, co jest w gruncie rzeczy chyba najtańsze w tym całym układzie, bo każda decyzja, a w tej chwili chociażby tutaj podejście do tego, co się wydarzyło w tamtym czasie i w tej rozgrywce, która się teraz będzie toczyć, bo ta rozgrywka będzie bardzo efektywna. Tu już Skorpion nie... Waga i Skorpion te kilka dni to będzie naprawdę, trzeba przyznać, że mała rzeź niewiniątek. Nie rozśmieszajmy tego słowa niewiniątka, bo to są winiątka i to bardzo. Na poziomie jeszcze szachownicy wagi, bo tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedno, że stajemy się w tej chwili historycznymi słupami świadomości. Jesteśmy słupami. Jeżeli my mamy i stoimy i trzymamy to u podstaw, to wówczas jest najważniejszy właśnie ten słup, który oznacza granicę wytrzymałości. I teraz im bardziej jesteśmy obsadzeni w kulturze, im bardziej jesteśmy osadzeni w jakichś mackach świadomości, tym bardziej jesteśmy zgodni z morale, jakie nam nadaje przestrzeń. A przestrzeń trudno, ale jest lekko, powiedzmy, że niemiłosierna, ponieważ planety tak postępują i tak realizują tutaj tą całą grę, jaka jest, i ta cała gra, świadomość, która jest dla nas, powiedzmy, że realizowana w jakimś spontanie reakcji, która była transformacją tego wszystkiego, co było, co pokazałem na poprzednich filmach właśnie tutaj latami i w których latach odszukać i oszukać historię
bo tutaj historia po prostu kołem się toczy i nie ma możliwości rezygnacji z pewnych świadomych rozważań. To jest najważniejsze. Te rozważania świadome są chyba najbardziej istotną rzeczą, żebyśmy po prostu mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy ostoją. Jeżeli jesteśmy ostoją, wtedy wygrywamy z czasem i w czasie. Czas, to co powiedziałem, jest niemiłosierny. I dlatego zapraszam na jutrzejsze nasze wejście w pogranicza życia i śmierci, powiedzmy, że tak. Czyli miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli się wznosić jak Feniks, a będziemy mogli tym być, kim jesteśmy, czyli orłami. Orłami tego zjawiska, jakie mamy na naszym sztandarze i w naszych sercach, czyli tego orła i autentycznie niewinności, bo oddawaliśmy życie za wszystkich i zbliża się okres wszystkich świętych i zaduszki. A o tym wtedy, kiedy będzie ten czas, a w tej chwili, no cóż, zostawiam Państwa z Bogiem. Na razie, do jutra. A jutro już zupełnie inny znak wchodzi w zakres naszej świadomości, ale ten solarny. A lunarny nadal jest przy wadze i bardzo dobrze, bo ta szachownica i te warcaby czy szachy się nie skończyły i trzeba wyznaczyć, co? Ruch następny. Do zobaczenia. Z Bogiem.